Dzień dobry, cześć, witam wszystkich, tym razem z nadmorskiego Jarosławca. Może stwierdzenie, że ta kameralna miejscowość nadmorska budzi się dopiero ze snu, to przesada, ale na pewno na głównej ulicy jest jeszcze, tak jak widzicie, bardzo pusto. A jest pusto, bo jest godzina, no tak, około 10. Albowiem sprytny plan poranny dzisiaj zakłada, że nie będziemy spożywać śniadania na tak zwanej kwaterce, a oferta gastronomiczna śniadaniowa jarosławska wydaje się być dość ograniczona. Zatem sprytny plan zakłada, że jeszcze przed następną miejscowością, czyli przed Wiciami, znajdziemy jakieś kameralne zejście na plażę i jak przystało na rowerowych, wędrownych turystów, będziemy śniadać na tejże plaży i rozkoszować się tak zwanym życiem w drodze. No, trochę w mikroskali, ale zawsze. Sprytny plan oprócz śniadaniowego poranka również zakłada, że uda się dzisiaj zwiedzić zamek książąt pomorskich w Darłowie oraz, że na pewno odsapniemy w drodze co najmniej w dwóch interesujących miejscach. Na Mierzei przy jeziorze Kopań oraz w Dąbkach zerkniemy sobie na przystań nad jeziorem Bukowo. Natomiast cel na dzisiaj to nocleg w Chłopach. Także na pewno też zahaczymy o trzecie jezioro, czyli Jamno koło Mielna. Ale ze względu na leniwe tempo, jakie zamierzamy utrzymywać przez większość dnia, czy w Mielnie jakoś tak bardziej zabawimy, no to jednak wątpię. Z mapy wychodzi jakieś 65 km, ale ze względu na śniadania, zwiedzania i ogólny klimat, myślę, że więcej czasu poświęcimy jednak na niejechanie niż jechanie. Więc może nam to jakieś z 8-9 godzin nawet zająć. No ale po cóż się spieszyć. Zaraz za Jarosławcem mamy wygodną drogę rowerową, tak więc poszukiwanie jakiegoś zejścia plażowego nie trwa długo. Niecałe 3 km od wsi i może 10-12 minut i mamy to. Idealne plażowe miejsce na śniadanie. Plaża Rusinowo, wejście oznaczone numerem 10, zachęca niewielkim dystansem do pokonania oraz dodatkową tak zwaną małą infrastrukturą. Za Wiciami droga zmienia się w drogę już tylko rowerową, a to oznacza, że plażowe wejścia, zejścia są tutaj mniej zatłoczone niż te, jakby to powiedzieć, tradycyjne, bo są bez dojazdu samochodowego. Sama trasa rowerowa poprowadzona jest już blisko morza, co w połączeniu z klasycznym nadmorskim laskiem powoduje, że mamy tu Velo Baltikę niemal jak z folderu reklamowego. No a na tym odcinku można powiedzieć, że im dalej, tym jest jeszcze lepiej. Co prawda sama droga nam się nieco zapiaszcza i troszkę kiepści, ale w tych okolicznościach przyrody i krajobrazu chyba każdy rowerzysta jest w stanie to wybaczyć. Jakieś 2 km za Wiciami dojeżdżamy do jednego z częściej fotografowanych miejsc na całej Velo Baltice, czyli do tymczasowego mostku na wyschniętym kanale. Chyba najczęściej wyschniętym kanale, pomiędzy jeziorem Kopań a morzem.
Od tego też miejsca jedziemy najchudszą częścią Mierzei. W najwęższym miejscu chyba nie ma ona nawet 100 metrów szerokości. Ciężko to tak wizualnie oszacować ze względu na okazałe jeziorne trzcinowiska, które trochę mogą wizualnie wprowadzać w błąd. W każdym bądź razie na mapie wygląda to na około albo trochę mniej niż 100 metrów wraz z podmokłym terenem. Dobra, nieważne. Przede wszystkim ważne, że jest wąsko, jest unikatowo, fotogenicznie i rowerowo. Na horyzoncie swoją obecność zaznacza już Darłówko. Jest to obecność zdecydowanie mniej harmonijna niż sielskie krajobrazy Mierzei. Muszę przyznać, że jak na taką stosunkowo niewielką miejscowość, to skala zabudowy wielkogabarytowej jest wręcz zaskakująca. Nabrzeże nad Wieprzą już takie wielkoskalowe nie jest. Może to i dobrze. Ale tłok tutaj panuje chyba jeszcze większy niż w Ustce. Most rozsuwany, czyli teraz już kładka piesza prowadząca do zachodniej części miejscowości, działa podobnie. Trochę jak tama, która zatrzymuje ludzką rzekę. No dobra, no to robimy tylko tutaj tak zwany rzut oka na statek piratów i ewakuujemy się dalej. Darłowo z zamkiem jest niemal w zasięgu rzutu mokrym beretem, więc nie będziemy cisnąć na drugą stronę Wieprzy, a bardziej zerkniemy sobie w Darłowie na deptak i rynek. No, na wjeździe do Darłowa infrastruktura rowerowa kończy się dość niespodziewanie. Ruch drogowy jest jednak, jakby to powiedzieć, uspokojony w sposób wymuszony, więc ogólnie nie jest źle. Deptak wyłania się trochę jakby znienacka, ale nawigacja tutaj jest prosta. W lewo na rynek, w prawo na zamek. Więc zwiedzajmy po kolei. Rynek w Darłowie, centralny punkt miasta i średniowiecznego założenia urbanistycznego, jest najlepszym architektonicznym świadkiem historii tego miejsca. Tuż przy rynku znajduje się ratusz, pierwotnie barokowy, przebudowany w 1725 roku. Za nim widać wieżę kościoła mariackiego pochodzącego z XIV wieku. Niestety nie zachowały się do dzisiaj mury obronne wraz z basztami. Jedyną pozostałością po fortyfikacjach jest brama zwana Wysoką. Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, taki z zewnątrz, w sensie z dystansu, niepozorny, po bliższym zapoznaniu pozytywnie zaskakuje. Nieco skomplikowany cennik biletów, zwiedzanie podzielone jest na kilka osobno wycenianych części, jak w jakichś takich bardziej rozległych kompleksach zamkowych, ale swoją drogą dodatkową korzyścią jest możliwość zaparkowania roweru na zamkowym dziedzińcu. Z zamkiem nieodłącznie wiąże się bardzo ciekawa postać Eryka Pomorskiego, który jako jedyny gryfita książę pomorski został królem i to w dodatku 3 państw: Danii, Szwecji i Norwegii. Niestety, tak samo jak, mówiąc dzisiejszym językiem, efektowna to była kariera, tak samo detronizacja i późniejsze działania były co najmniej brawurowe. Już jedno to zdanie, król całej Skandynawii, który skończył jako pirat, może być chyba najlepszą zachętą do zapoznania się z lokalną historią, jak tylko odwiedzicie zamek w Darłowie. I zamku zwiedzanie i pora obiadowa spowodowały, że się nagle zrobiła godzina 16. A tu jakieś 1/3 trasy za nami. I w tym kontekście można powiedzieć, że Wielki Łuk, objazd jeziora Bukowo szczęśliwie nie obfituje w jakieś porywające atrakcje.
będziemy mogli tam trochę nadgonić stracone tempo. To znaczy, nie wiem, czy to stracone to takie dobre określenie, bo nic nie straciliśmy, tylko pozwiedzaliśmy, no ale wiecie, o co mi chodzi. No ale najpierw jeszcze Dąbki. Z Darłowa nie jest daleko, około 8 km. Droga rowerowa przez Żukowo-Morskie oraz Bobolin jest bardzo dobra. Same Dąbki od tej strony jawią się jako taki typowy reprezentant nie za dużych polskich kurortów nadmorskich. Ale co można szybko wychwycić, to, że nie ma tu żadnej przeskalowanej zabudowy wielkoblokowej, albo po prostu nie widać jej z głównej drogi. To, czym Dąbki wyróżniają się na plus i to duży, to bardzo fajnie zagospodarowana przystań i nabrzeże właśnie nad jeziorem Bukowo. Pomimo tego, że ruch na jeziorze jest całkiem niekiepski, cały ten zakątek wygląda bardzo harmonijnie i powiem szczerze, że chyba mogę zaliczyć to miejsce do niespodziewanie pozytywnych zaskoczeń na polskim wybrzeżu. No i w końcu trzeba to Bukowo objechać. Mimo że jest to w skali polskich jezior bardzo płytki akwen, średnio 1,8 metra, a głębokość maksymalna to 2,8 metra, no to nie jest, jakby to powiedzieć, wcale takie małe, gdyż jego powierzchnia to ponad 1600 hektarów. Tak więc nie takie małe oznacza w takim przypadku 17 miejsce w top 20 jezior w Polsce pod względem powierzchni. No ale nie jest to widokowa ani widowiskowa trasa wokół jeziora. Na początku troszkę wiedzie w jego pobliżu, ale potem jest to po prostu objazd okolicznych wsi. Tak więc staramy się nieco podgonić i w pobliże wsi Osieki docieramy nieco po 18. A skoro Osieki, to tutaj mamy już następne duże jezioro przybrzeżne, czyli Jamno. 2300 hektarów powierzchni. Czyni go 9. pod względem powierzchni jeziorem w Polsce. W Osiekach mamy niewielką plażę i przystań, jednak ze względu na czas lecimy po prostu dalej. A Jamno jeszcze będziemy mogli popodziwiać od strony północnej, gdyż za Łazami, a właściwie to przed Mielnem oraz w samym Mielnie, Velo Baltica jest poprowadzona nad samym brzegiem tego jeziora. Tak więc Łazy też bierzemy z rozpędu. Uroki i Darłowa, i Mierzei nad jeziorem Kopań, i poranne śniadanko dość mocno ustawiły nam resztę dzisiejszego dnia. I gdyby chcieć tak naprawdę bardzo, bardzo mocno, leniwie zwiedzać te okolice, to myślę, że z dzisiejszego dnia spokojnie by można wykroić nawet 2 dni. Jak to czasowo dokładnie wyszło? Możecie to sobie obadać na śladzie GPS, a link możecie znaleźć oczywiście w opisie do tego filmu. A teraz lećmy już na Mielno.
Pomimo tego, że trasa wzdłuż jeziora Jamno jest dość widokowa, to jest to jednak trochę taka bardziej alejka spacerowa niż taka droga dla rowerów. Na sporym dystansie wyłazi z gleby już geokrata. Bliżej centrum Mielna natomiast wysypano dość gruby, czarny, chciałbym powiedzieć shooter, ale jest to bardziej żwir, co do którego mam podejrzenie, że podobnie jak asfalt dość mocno się nagrzewa. Nie zdążyłem tego nagrać, bo wypadki potoczyły się dość szybko, gdyż nie jestem pewien, czy taki rozgrzany materiał na pewno był źródłem naszych kłopotów, czy to jakaś koincydencja. Ale chwilę po krótkim przejechaniu i zjechaniu z tego czegoś, ze zdziwieniem stwierdziłem, że jadę właśnie nie na flaku, tylko na takiej średnio miękkiej oponce. Dopompowałem i mając nadzieję, że się jakoś do noclegu w Chłopach doturlamy, postanowiliśmy już jechać tylko po twardym przez główną ulicę Mielna, a już nie nad Jamnem. Po jakichś kilku kilometrach zrobiliśmy jeszcze jeden postój na dopompowanie, natomiast w drugim rowerze, również w tylnej oponie, powstało coś na kształt, nie wiem czy to właściwe słowo, bloba. No ale zrobiliśmy błąd, że nie obadaliśmy tej opony wtedy dokładnie. Czy to powstało tuż przed zjechaniem z tego czarnego żwiru? Nie wiem, nie mam pojęcia. Najprawdopodobniej tak. Albo to był jakiś bardzo dziwny zbieg okoliczności. A ponieważ powietrze zaczęło uciekać równie szybko jak czas, no to właśnie, bez żadnych dodatkowych oględzin postanowiliśmy się po prostu doczłapać do Chłopów. I dopiero przy późniejszych czynnościach serwisowych wszelakich okazało się, że moja dętka wyglądała na rozszczelnioną. Powietrze uchodziło minimalnie, widoczne były takie mikrobąbelki pod wodą na szwie dętki, a w drugim rowerze opona do niczego się nie nadaje, bo po prostu wygląda, jakby ktoś w niej dziurę papierochem wypalił. No ale ogólnie to już jest temat na zupełnie inną historię. Mówiąc w bardzo dużym skrócie, polecam sklep rowerowy K2 w Kołobrzegu przy ulicy Wojska Polskiego. Jest tam bardzo fajna obsługa i bardzo dobry wybór dobrych opon. Także jak widzicie, ani okoliczności nie były sprzyjające, ani czasowo to też się już nie spinało, żeby jakoś głębiej zanurzyć się w Mielno. Chociaż może jakieś ponowne odwiedziny i eksploracja tej słynnej, żeby nie powiedzieć legendarnej miejscowości są na pewno ciekawą opcją, to może jednak tak poza szczytem sezonu. Może wrzesień będzie cieplejszy niż lipiec. Ostatnie kilka kilometrów przez lasek za Mielnem i Mielenko pokonujemy, chyba to jest najlepsze określenie, rzutem na taśmę. A długie cienie są już wyraźną podpowiedzią, że jeszcze zdążymy za parę chwil na przysłowiowy, no może nie taki przysłowiowy, nadmorski zachód słońca. No to podsumowując, było dzisiaj kilka słabszych momentów, ale moim zdaniem zdecydowanie przeważały te dobre, a nawet te bardzo dobre. A waszym zdaniem? Czy dzisiejsza leniwa eskapada przypadła wam do gustu? Jeżeli tak, to bardzo was proszę, dajcie znać o tym YouTube'owi łapką w górę. No bo skąd ma wiedzieć, że się wam podobało? Tak więc teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić, jak i również teraz jest najlepszy moment, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj. Jeżeli jeszcze tego oczywiście nie zrobiliście, a dotarliście aż do tego momentu podróży.
A jeżeli jesteście zainteresowani jeszcze dalszą drogą na zachód, to zapraszam do playlisty o Velo Baltica, do której link znajdziecie w opisie do tego filmu. W tej playliście znajdują się relacje z dawniejszych podróży, ale swoim zakresem obejmuje ona wybrzeże od Mielna aż do Świnoujścia. Tak więc jest tam sporo do pooglądania. A jeżeli chodzi natomiast o dzisiejszą podróż, no to tutaj właśnie dobiegła ona końca i musimy się już pożegnać, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia, cześć!